Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Motorola V975. U samej góry widzimy antenę. Antenę tutaj możemy sobie odkręcić i z powrotem wkręcić. Taki bajerek w tym telefoniku. Następnie obok tej anteny widzimy otwory na naszą smycz. Na tylnej ściance widzimy tylko logo marki Motorola. Na bocznej ściance widzimy klawisze ściszania, pogłaszania oraz zatrzymywania naszego odtwarzacza. Tutaj MP3, a raczej nie, pomyliłem się, tu mamy klawisze ściszania, pogłaszania i klawisz tutaj boczny skrótowy. Na drugiej ściance bocznej widzimy klawisz tutaj aparatu. Na samym dole widzimy tutaj gniazdo, nasze słuchawki 2,5 i tutaj na końcu obudowy widzimy gniazdo ładowania, gniazdo na nasz tutaj kabel USB i tyle. Tak to wygląda w tym telefoniku. Nic nadzwyczajnego, jak widzimy. I jeszcze oczywiście aparat fotograficzny, tutaj tylny VGA 0,3 megapikselowy. I jeszcze mamy przedni aparat, tutaj po tej stronie. Też jest to najzwyklejszy aparat VGA, z tym, że 0,1 megapikselowy. I teraz sobie ściągniemy naszą tylną klapkę, zobaczymy naszą baterię. Zobaczcie, nasza bateria tutaj oryginalna z tego telefoniku. I druga strona. Teraz zobaczymy sobie pod nalepką e-mail dokładne dane tego telefonu. I tu widzimy model V975. E-mail tego telefonu. Dokładne tutaj dane, jeszcze inne informacje odnośnie tego modelu. I widzimy też, że telefon obsługuje karty pamięci. Tu mamy slot kart pamięci i oczywiście obsługuje karty microSD do 2 GB. Teraz sobie włożymy naszą tylną klapkę, bateryjkę i zobaczymy tutaj podstawowe funkcje tego telefoniku. I tu mamy skrótowe, jak widzicie, klawisze. U samej góry widzimy wiadomości, jakby się pisało SMS w telefonie. Dość wygodnie, mięciutko. I 39, pewnie jest 9 w tym przypadku, ale musiałem to szukać. I tu góry mamy multimedia, oczywiście wideo, dźwięki, obrazki, gry i aplikacje i wideo, kamera, dźwięki. Zobaczymy sobie, jakie dźwięki telefonik posiada. Tu są oczywiście oryginalne dźwięki, jakie nam tutaj dograł producent Motorola.
I to tyle jeśli chodzi o dzwonki w tym telefoniku. Następnie obrazki, gry. My sobie wchodzimy może do gierek. Tutaj nie widzę żadnych gierek ciekawych. Może będzie tutaj w menu. Zobaczymy sobie tutaj, w tym przypadku jest to samo. I widzimy jakiś tutaj player, ale mało ciekawy tutaj chyba program. Chyba ktoś nam po prostu usunął aplikacje tutaj oryginalne w tym telefoniku. I jeszcze widzimy narzędzia, oczywiście kalkulator, terminarz, skróty, budzik, ostatnie połączenia, internet. Oczywiście w tym przypadku będzie bardzo nam ciężko tutaj skorzystać z internetu. Nawet gdybyśmy tutaj grali odpowiednio operę najnowszej tutaj generacji w formacie JAR. No, oczywiście bardzo tutaj operowy telefon już na nasz internet. Połączenia, spis telefonów i ustawienia. Personalizacja, rodzaje dzwonków, połączenia, przekaz połączeń, ustawienia początkowe. Oczywiście tutaj resetujemy wszystkie ustawienia w naszym telefonie. Stan telefonu, słuchawka, ustawienia samochodowe, sieć, zabezpieczenia, narzędzia Java. I tak to wygląda, jeśli chodzi o ten model telefonu. No, model oczywiście bardzo prosty. Niestety w tym przypadku nie pokazałem Wam tych gierek, bo ktoś nam po prostu usunął te gierki. W multimediach. Jeszcze sobie możemy zobaczyć nasz aparat tej najlepszej jakości VGA. Tak, tylko jeśli nam się tutaj uda go otworzyć. I tutaj cykniemy sobie zdjęcie, na przykład tej mojej dłoni. Zobaczymy jakość tego aparaciku w tym telefonie. Albo nawet możemy wideo sprawdzić, widzicie. Wideo na pewno tej o wiele lepszej jakości niżeli aparaciku. To się chyba przełącza bocznie. Tak czy inaczej, już nie będę tylko szukał tego aparaciku, tak czy inaczej, oczywiście jakość bardzo tutaj słaba, więc nie ma co nawet tutaj testować nasz aparacik. I to wszystko, jeśli chodzi o takie podstawowe informacje odnośnie tego telefonu. Oczywiście tutaj nie mówię o jakichś nie wiadomo zaawansowanych opcji, nie opowiadam, tylko mówię o prostych rzeczach, jak po prostu ten model telefonu wyglądał wcześniej. I teraz zajmiemy się demontażem i montażem tego modelu Motorola. I ściągamy tę klapkę, wyciągamy naszą baterię, kartę pamięci i kartę SIM. No i teraz sobie tutaj zobaczcie, tu mamy do odkręcenia teraz w tym przypadku 6 śrubek. Tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta, tu jest piąta i szósta, ale tu w samej góry musimy najpierw podwadzić nasze tutaj zaślepki. Podwadzamy nasze zaślepki. Tutaj jedna zaślepeczka i druga w tym miejscu. Odkładamy je na bok. I teraz zobaczcie, że mamy do odkręcenia 4-6 śrubek. Są to śrubki w tym przypadku gwiazdkowe. Odkręcamy je wszystkie. I ostatnia śrubeczka. To je wszystkie odkładamy na bok. Tu jest jeszcze jedna. Jeszcze jedna. I to mi już na nie skoczyła w tym miejscu. O, i wszystkie już są wyciągnięte. I teraz zobaczmy. Tutaj podwadzamy ten cały nasz tył naszej obudowy korpusowej. Delikatnie go oczywiście tutaj do samej góry.
Pamiętajmy, żeby wcześniej tutaj odkręcić naszą antenkę zasięgową. Tutaj ona cała blokuje cały ten nasz korpusik. I wyciągamy nasz korpus i w tym korpusie widzimy, znajduje się główny głośnik tutaj w tym miejscu. Oczywiście w bardzo prosty sposób wymienny. Tu nam wyleciała ta nakładka, zaślepka naszych słuchawek. Odkładamy sobie to na bok. I teraz zobaczmy, lecimy sobie dalej. Tu mamy rameczkę osłaniającą całą naszą płytę i na której widnieje tutaj nasz e-mail. Co ciekawe, w tym przypadku nie musimy tutaj odklejać nasze nalepki, tylko jak wymieniamy sobie płytę główną z innego modelu telefonu, to sobie po prostu przekładamy naszą tutaj rameczkę i sprawa jest załatwiona. I tutaj zobaczmy, mamy taśmę główną. Tutaj sobie ją wymontowujemy z płyty głównej i podwadzamy naszą płytę. I tak to wygląda w tym telefonie. Zobaczcie, tu jest jeszcze połączenie naszej klawiaturki numeryczno-funkcyjnej i tutaj w prosty sposób podwadzamy naszą tasiemkę i już mamy dwie części. Tutaj widzicie nasza cała płyta. Cała płyta tutaj jest spojona. Tutaj posiada, jak mówiłem, wejście na nasze słuchawki, na nasze ładowanie, na kabel USB. Tutaj jest mikrofonik, bateryjka, która tutaj utrzymuje naszą godzinę po wyłączeniu telefonu. Tutaj gniazdo karty pamięci, karty SIM i wibracja. Jak widzicie, w tym przypadku, tutaj jeszcze mamy zasięg, no i złącza naszej tej baterii. W tym przypadku jest wszystko niestety wymienne, ale już musimy mieć odpowiedni do tego sprzęt. No i teraz sobie możemy jeszcze wyciągnąć naszą nakładkę klawiaturki, jeśli nam się przetarła. Jeśli w ogóle mamy taką, żeby sobie wymienić. Tutaj zobaczcie, nakładka. I tak to wygląda, jeśli chodzi o tył tego telefonu. A teraz sobie przejdziemy do przodu i odkręcamy tutaj cały przód. No i tutaj oczywiście, jak na Motorola przystało, mamy tutaj 4 zaślepki. Wyciągamy sobie te wszystkie tutaj zaślepki. I odkręcamy sobie teraz wszystkie 4 śrubeczki. Są to śrubki o takim samym rozmiarze jak wcześniej odkręcałem, tylko oczywiście tutaj pewnie krótsze. Tutaj widzę, że ktoś odkręcał jedną śrubkę i ciężko odkręcić. No ale spróbujemy sobie, może nam się uda. Tutaj w tym przypadku, w tym miejscu jest dość tutaj wyrobiona. Ale udało się, jest ok. Wszystkie 4 śrubki odkręcone. Teraz zobaczmy, tutaj u samej góry nam puszcza już naszą obudowę. I tutaj zobaczmy, nasza przednia obudowa została prawie tutaj wymontowana. I tutaj widzimy jeszcze diodę, tutaj, która służy jako latarka w tym miejscu. I tu jest podobnie jak w Motorolach V547, V557, V535. Naprawdę bardzo zbliżony telefon, jeśli chodzi o demontaż. I ogólnie tutaj, jeśli chodzi o wnętrze tego telefonu. Tu mamy zaczaski, tutaj widzimy 2. Tu mamy też 2 zaczaski. Oczywiście podwadzamy w taki sposób, by ominąć te zaczaski. Tutaj spróbujmy sobie to zrobić z jednej tutaj i z drugiej strony. Następnie tutaj z tej strony. I zobaczcie, tu sobie już ściągnąłem tą
tutaj ramkę podwadziłem, tak jak pokazywałem Wam, z jednej i z drugiej strony. No i tutaj widzicie już nasz wyświetlacz. Tasiemki tutaj aparaciku podwadzamy. Tutaj jest taśma pewnie główna. Tu jest aparacik. Tutaj zobaczcie aparacik z tasiemką. Tu tasiemka główna. I tutaj jeszcze podwadzimy sobie naszą tutaj płytę przednią. Oczywiście w takich miejscach tutaj sobie działamy, by nie uszkodzić tutaj żadnych elementów na płycie. No i tu widzimy nasz wyświetlacz. Tutaj połączony z płytą i z drugim mini wyświetlaczem. Tutaj widzicie, możemy sobie go odłączyć od naszej płyty głównej, a później sobie odklejamy go, wyciągamy. No i tak samo robimy z tym przednim wyświetlaczem. Tutaj podwadzamy, odłączamy od płytki i wyciągamy. Ja już tego oczywiście nie będę robił. Tutaj zobaczcie sobie, nieraz jest taka sytuacja w tym telefonie, że po prostu nie działa nasz wyświetlacz, ten tylny, ten mini, i tutaj widzimy, może on się po prostu odłączyć tutaj od zaczasku. Od razu sobie już wepnę tę naszą tasiemkę. No i tutaj jeszcze widzimy w korpusie tutaj główny głośniczek od rozmów. Tu oczywiście bardzo prosto go wyciągamy, podwadzamy go i nie ma problemu tutaj z wymontowaniem tego głośniczka. No i teraz zajmiemy się ponownym telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu, tego modelu znajdziecie sobie pod tym filmem. Cześć!